Słoneczne popołudnie. Drużyna pociągu towarowego na stacji Szklarska Poręba Huta, prowadzonego parowozem TY2, przewożącego wydobywane w górach izerskich minerały, przygotowuje się do wyjazdu w dół, do Piechowic. Pociąg nigdy tam jednak nie dotrze. Dlaczego kilka kilometrów przed Piechowicami lokomotywa z wagonami spadła z nasypu i życie straciło dwóch pracowników kolei? Szczegółowa próba hamulca jest to najważniejszy element przed wyprawieniem pociągu w trasę. Bez niej żaden pociąg nie może wjechać ze stacji. Skąd wzięły się błędy w dotychczasowych relacjach z tego wypadku? Błędy powielane praktycznie do dzisiaj. Po blisko 45 latach od tamtych wydarzeń przyjrzymy się sprawie, zaglądając do archiwalnych raportów, zeznań świadków i dowiemy się, jak było naprawdę. Polska. Gorące lato roku 1980. Gorące niekoniecznie z powodu temperatur, bo pogoda nie była zbyt upalna. W kraju jednak działo się dużo. Pół roku wcześniej doszło w Warszawie do katastrofy samolotu IU-62 Mikołaj Kopernik, w którym zginęła Anna Jantar i 86 innych osób. Dopiero co w Gdańsku mieliśmy wydarzenia sierpniowe, w których Solidarność wywalczyła sobie podpisanie 21 postulatów. Kurz nie zdążył jeszcze także opaść po największej jak dotąd katastrofie kolejowej pod Otłoczynem, w której śmierć poniosło 67 osób, a 64 zostały ranne. Wypadek ten obnażył potężne braki w systemach bezpieczeństwa na sieci PKP w tamtym czasie. Jednak specyfika systemu politycznego PRL nie dawała gwarancji na rzetelne wyjaśnienie przyczyn i wdrożenie zaleceń zapobiegawczych na przyszłość. Dodatkowo od początku września 80 roku epoka Edwarda Gierka odchodziła w przeszłość, co z pewnością nie pomagało w poprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw państwowych, m.in. PKP. Pomożecie! No. Szklarska Poręba Jakuszyce. To tutaj, na tym najwyżej położonym przystanku kolejowym w Polsce, obecnie nieczynnym, przeniesionym trochę dalej. Pewnego wrześniowego popołudnia 1980 roku zaczął się dramat kolejarzy. Dramat, który skończył się tragicznie. W tamtym czasie na linii kolejowej nr 311, położonej między Jelenią Górą a czeskim Harachowem, prowadzono ruch towarowy obsługujący kamieniołomy położone w górach izerskich. Wydobywano tu minerały, które dowożone były samochodami na punkty ładunkowe na stacjach w Jakuszycach. Wagony ładowano również na bocznicy w Czerwonym Potoku i stacji Szklarska Poręba Huta. Stacje i bocznice obsługiwane były przez pociągi zbiorowe, które udawały się na dół do stacji Piechowice i dalej do Jeleniej Góry, gdzie wagony były kierowane do stacji końcowych w głębi kraju. Linia 311, nazywana koleją izerską, powstała w latach 1888-1902 jako połączenie austro-węgierskich miast Jungbunzlau, dzisiejszy czeski Mlada Bolesław, Liberca i Hirschberg w Prusach, dziś Jelenia Góra. Linia po wojnie nieużytkowana w transgranicznym ruchu, a ruch pasażerski ograniczał się w zasadzie tylko do odcinka od Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby Górnej. Przejazd przez granicę reaktywowano w ruchu pasażerskim dopiero w 2010 roku staraniem władz województwa dolnośląskiego i władz czeskich. 23 września 1980 roku na stację Szklarska Poręba Huta wjechał pociąg zbiorowy nr TZ 88571 prowadzony przez lokomotywę TY2 877. W skład pociągu wchodziło 6 wagonów z piaskiem.
pociąg skończył bieg i drużyna przystąpiła do prac manewrowych, podczas których podstawiono 10 pustych wagonów do stacji w Jakuszycach i odebrano stamtąd 11 załadowanych węglarek z kruszywem. Sformowano tam pociąg zbiorowy o numerze TKL 698 ze wspomnianymi już 11 wagonami oraz jednym wagonem służbowym dla drużyny pociągowej, tzw. brankardem. Po wykonaniu szczegółowej próby hamulca skład pojechał jako manewry na bocznicę w Czerwonym Potoku, gdzie dołączono 4 próżne węglarki, tym razem jednak bez wykonania jakiejkolwiek próby hamulców. Wagony te odstawiono na stacji Huta, odczepiono parowóz i pojechano z 4 innymi wagonami załadowanymi piaskiem na bocznicę w Czerwonym Potoku. Czerwony Potok. Ruiny zakładu przeróbki kamienia. Dawniej znajdował się tu również kamieniołom. Tutaj znajdowała się bocznica kolejowa wraz z miejscem do załadunku kruszywa na wagony. Po powrocie z Czerwonego Potoku do Huty lokomotywa została połączona z brankardem i ze składem 11 ładownych wagonów, przyciągniętych wcześniej z Jakuszyc, aby dalej pojechać już jako pociąg zbiorowy TKL 698 w kierunku Piechowic. Drużyna oczekiwała na możliwość odjazdu, na co zgodnie z przepisami ruchu konieczna była zgoda dyżurnej ruchu z następnej stacji, czyli ze Szklarskiej Poręby Górnej. Nie mogli jednak wyjechać na szlak od razu, bo na tą stację od strony stacji Szklarska Poręba Dolna zmierzał skład osobowy i dyżurna ruchu ze stacji Górna nie dała zgody na odjazd pociągu zbiorowego. Po przyjęciu pociągu osobowego i przygotowaniu go do drogi powrotnej, nasz pociąg mógł ruszyć z Huty w kierunku Jeleniej Góry. W czasie jazdy drużyna konduktorska zauważyła nadmierny wzrost prędkości. Zaniepokojony konduktor sprawdził, czy w przewodzie głównym hamulca brankardu znajduje się powietrze. Po stwierdzeniu, że go nie ma, wyskoczył z wagonu w biegu. Kierownik pociągu pozostał jednak na miejscu. Pociąg mógł mieć wówczas prędkość około 60-70 km na godzinę i znajdować się niedaleko przed stacją Szklarska Poręba Górna. Pociąg przemknął przez stację, nadal nabierając prędkości. Kilkanaście kilometrów dalej, na przedostatnim łuku przed stacją Piechowice, pociąg wykoleił się i spadł z nasypu przy prędkości około 100 km na godzinę. Gdy ranny konduktor dotarł do dyżurki na stacji Górna, została go już tam nowina o wypadku. Na miejscu zginął pomocnik maszynisty, a maszynista zmarł po kilku dniach w szpitalu. Ranny kierownik pociągu trafił do szpitala odwiedziony przez przypadkowego świadka jeszcze przed przybyciem karetki pogotowia. Po upadku z 20-metrowego nasypu całkowitemu zniszczeniu uległa lokomotywa i wszystkie wagony. Ponadto zniszczeniu uległo 100 metrów toru i 75 metrów nasypu. Co doprowadziło do tragicznej sekwencji zdarzeń, zakończonej wykolejeniem pociągu zbiorowego i śmiercią 2 kolejarzy? Zacznijmy od początku. Jak działają hamulce w pociągu? W skrócie, hamulec pociągowy jest systemem pneumatycznym uruchamianym z lokomotywy. Do działania hamulców niezbędne jest sprężone powietrze, które wytwarza sprężarka lokomotywy, a jego zapas pod ciśnieniem od 7 do 10 barów gromadzony jest w zbiornikach głównych lokomotywy. Do sterowania hamulcami pociągu służy zawór główny maszynisty. Wagony kolejowe hamowane są poprzez nacisk żeliwnych klocków hamulcowych na koła. Wagony wyposażone są w powietrzny przewód główny, zakończony z obu stron kurkami końcowymi i sprzęgami powietrznymi, zbiornik pomocniczy powietrza, zawór rozrządczy i cylinder hamulcowy. I to są zasadnicze elementy potrzebne do działania hamulców. Przewody główne lokomotywy i wszystkich wagonów muszą być połączone sprzęgami powietrznymi, a kurki końcowe między wagonami otwarte tak, aby przez cały pociąg przebiegał szczelny i drożny przewód powietrzny. To bardzo ważne dla działania hamulców.
Najpierw trzeba napełnić skład powietrzem. Robi to maszynista za pomocą zaworu głównego, napełniając przewód główny pociągu i zbiorniki pomocnicze wagonów powietrzem pod ciśnieniem 5 barów. Maszynista uruchamia hamulce poprzez obniżenie ciśnienia w przewodzie hamulcowym o co najmniej pół bara. Powoduje to zadziałanie zaworów rozrządczych w wagonach i skierowanie sprężonego powietrza ze zbiorników pomocniczych do cylindrów hamulcowych. Luzowanie hamulców następuje po podniesieniu ciśnienia w przewodzie głównym do 5 barów. Zawory rozrządcze wypuszczają powietrze z cylindrów hamulcowych i uzupełniają zbiorniki pomocnicze. Przed wyjazdem pociągu trzeba sprawdzić działanie hamulców, wykonując próbę szczegółową lub uproszczoną. Szczegółowa próba hamulca jest to najważniejszy element przed wyprawieniem pociągu w trasę. Bez niej żaden pociąg nie może wyjechać ze stacji. Aby ją wykonać prawidłowo, potrzebujemy z przodu mieć lokomotywę lub inne urządzenie, które nam będzie podawało powietrze na przewód główny, który musi od pierwszego wagonu do samego końca, te powietrze musi tam nam dojść, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, czy jest drożność tego składu. Jeśli już mamy lokomotywę na początku składu, popełnia nam ten przewód główny do 0,5 megapaskala i wtedy hamujemy sobie hamowaniem pełnym ten skład, odcinamy kran hamulca i sprawdzamy szczelność tego składu. Możemy to zobaczyć na manometrach w lokomotywie oraz rewident, który sobie stoi tutaj przy wagonach, może na słuch zobaczyć, a bardziej usłyszeć, czy nie ma jakichś ucieczek powietrza. Jeśli skład jest szczelny, możemy przejść do próby hamulca. Właściwa próba szczegółowa polega na sprawdzeniu działania hamulców w wagonach poprzez zahamowanie, a później luzowanie zaworem głównym maszynisty. Zwróćmy uwagę, że taki sposób działania hamulców pozwala na jego uruchomienie z każdego miejsca w pociągu, nie tylko ze stanowiska maszynisty. Można to zrobić poprzez otwarcie tzw. zaworów bezpieczeństwa w wagonach osobowych lub tzw. klapy Ackermana w wagonach służbowych, np. brankardach. W przypadku rozerwania pociągu przerwana jest ciągłość przewodu głównego powietrznego. Ciśnienie w nim się obniża i obie części pociągu hamują. Dlatego hamulec zespolony uznawany jest za bezpieczny. Komisja powołana do zbadania przyczyn wypadku zjawiła się na miejscu dość szybko, prowadząc swoje czynności równolegle z akcją ratunkową. Członkowie komisji rozpoczęli od ustalenia stanu faktycznego i spisania go w formie protokołu, w którym czytamy, że w kilometrze 15, 368 metrze szlaku jednotorowego Piechowice-Szklarska Poręba Dolna znaleźć można pierwsze ślady wykolejenia. Ostatni wagon leży na obsuniętej skarpie na lewej burcie w kierunku jazdy, natomiast pozostałe wagony i lokomotywa TY2 leżą w nieładzie u podnóża 20-metrowego nasypu. Stwierdzono ponadto, że maszynista podczas przejazdu pociągu przez stacje i posterunki pośrednie podawał sygnały alarmowe. Pociąg wykoleił się po przejechaniu 15,5 km z powodu przekroczenia prędkości. W tym miejscu powinien jechać 30 km na godzinę, a faktycznie jechał prawdopodobnie około 100. Ustalono los konduktora hamulcowego, który wyskoczył z jadącego składu, oraz los maszynisty i kierownika pociągu. Odnotowano dobrą pogodę i widzialność, a także przewidywany czas naprawy torowiska i nasypu – 36 godzin. Po godzinie 18 podniesiono parowóz i odnaleziono ciało pomocnika maszynisty. Zbadano stan hamulców, co w świetle informacji o braku hamowania było kluczowe. Lokomotywa, tender i kilka wagonów miały hamulce wciąż rozgrzane, ale parę wagonów nie hamowało w ogóle i klocki były zimne. Nie zbadano ciśnienia powietrza w przewodzie głównym z powodu oberwania kranów końcowych i przewodów powietrznych, jednak ustalono, że ostatni wagon był zahamowany i powietrze znajdowało się w nim do czasu wypadku.
Dlaczego klocki hamulcowe w kilku wagonach były gorące, a obręcze zestawów kołowych przebarwione? Taki stan świadczy o wcześniejszym intensywnym i długotrwałym hamowaniu. A przecież pociąg przed wypadkiem miał nie hamować. Komisja nie odniosła się do tego faktu. Takich niejasności i niedopowiedzeń było więcej. Z uwagi na zniszczenie wagonów, komisja nie była w stanie ustalić nastaw w wagonach, co mogłoby pomóc w poznaniu rzeczywistego przebiegu wypadku. Tutaj zaczniemy sobie od dźwigni nastawy hamowania pociągu. Tutaj mamy nastawę 26 ton. Jeśli wagon jest próżny bądź ma wagę mniejszą niż 44, która jest tutaj taką masą przestawczą, wtedy ta dźwignia powinna być w tym położeniu i ten wagon powinien hamować z masą 26 ton. Jeśli przekracza 44 tony, tak jak w tym przypadku, bo tutaj w węglarce to ładujemy ponad 50 ton, wtedy przestawiamy dźwignię w tą stronę i wagon hamuje nam 52 tonami. Tutaj mamy dźwignię, w której sobie wybieramy, w jaki sposób mają działać nam te hamulce. W sposób towarowy G te hamulce działają w sposób wolno działający, czyli powoli sobie hamują, no i niestety dłużej nam to luzuje. Jeśli byśmy przestawili to w sposób na P, czyli te wagony i szybciej by nam hamowały, i szybciej by nam luzowały. Ale niestety w pociągach towarowych te takie szybkie działanie hamulców nie zawsze się sprawdza i może dojść do rozerwania składu. Tutaj mamy bardzo ważną dźwignię, czyli wyłącznik hamulca. Jeśli przestawimy dźwignię w ten sposób, odcinamy tutaj dostęp i udział w przewodzie głównym zbiornik pomocniczy i ten wagon jedzie nam po prostu jak zwykły wagon. Nie bierze żadnego udziału w hamowaniu, jedzie sobie po prostu wyluzowany. I tutaj również mamy bardzo ważną rączkę, która po pociągnięciu wypuści nam całkowicie powietrze z cylindra hamulcowego i tutaj mamy widoczny tłok. W tym momencie ten wagon jest zahamowany, a jakbyśmy pociągnęli za tą rączkę, to wtedy ten tłok schowałby się do środka, co spowodowałoby to, że klocki hamulcowe odeszłyby od zestawów kołowych i ten wagon byłby wyluzowany. I tutaj kolejny taki ważny element, trochę się tego nakręciłem, jak byłem ustawiaczem i manewrowym, jest to hamulec ręczny. Jest nam szczególnie potrzebny, gdy zostawiamy skład bez lokomotywy na kilka godzin bądź kilka dni i na przykład są jakieś spadki na stacji. W kolejnych dniach komisja i milicjanci przesłuchiwali rannych uczestników wypadku, dyżurnych ruchu oraz naocznych świadków. Na podstawie zeznań i zgromadzonych dokumentów komisja ustaliła przyczyny wypadku. Zgodnie z nazewnictwem kolejowym pierwotną przyczyną wypadku było nieotwarcie kurków końcowych przewodu hamulcowego między parowozem a pierwszym wagonem i niesprawdzenie stanu położenia tych kurków przez maszynistę parowozu. Zasadniczą przyczyną wypadku było niedokonanie uproszczonej próby hamulca zespolonego na stacji Szklarska Poręba Huta. Bezpośrednią przyczyną wypadku miało być rozwinięcie nadmiernej prędkości podczas jazdy po spadku na ostrym łuku bez czynnych hamulców, co spowodowało wykolejenie pociągu. I tu mamy jeden z kilku błędów popełnionych przez komisję powypadkową. Wbrew przepisom maszynista wyjechał z Huty bez wykonanej próby hamulców i to jest jedna z zasadniczych przyczyn wypadku. To z kolei prowadzi do wniosku, że maszynista jest współwinnym wypadku, a takiego wniosku brak w sprawozdaniu komisji. Wątpliwości jest więcej. Zacznijmy od rzeczywistego ciężaru hamującego pociągu zbiorowego, który według dokumentów wynosił 395 ton i pochodził z 7 węglarek i brankardu. Tymczasem według zeznań członków drużyny pociągowej hamowało tylko 6 węglarek. Jest to zbieżne z ustaleniami komisji powypadkowej. Tylko 6 węglarek miało gorące klocki.
To zmniejsza ciężar hamujący do 340 ton i niebezpiecznie zbliża się do wymaganych 305 ton. Tak mały zapas ciężaru hamującego był prawdopodobnie przyczyną przegrzania i przebarwienia klocków hamulcowych w czasie 7-kilometrowego zjazdu z Jakuszyc do Huty na spadku 25 promili. W tej materii brak jakiegokolwiek komentarza ze strony komisji powypadkowej. Kolejne niejasności dotyczą pracy manewrowej w czasie jazdy z Jakuszyc do Huty. Według jednych zeznań zabrano po drodze w Czerwonym Potoku 4 wagony bez próby hamulców i tak opisano to w sprawozdaniu z dochodzenia bez komentarza. Nic nie wiemy o tym, czy ktoś sprawdzał stan hamulców tych wagonów lub by ktoś odnotował zmiany w rzeczywistym ciężarze hamującym. Według innych zeznań po wagony do Czerwonego Potoku pojechano samą lokomotywą po zostawieniu składu z węglarkami na stacji Huta, zawożąc tam przy okazji 4 inne wagony. Jak było naprawdę, nie wiemy, bo mamy w tej sprawie kilka różnych zeznań. Stacja Szklarska Poręba Huta. Dziś przystanek osobowy położony między Jakuszycami a Szklarską Porębą Górną. To tutaj parowóz zwiózł z Jakuszyc ładowne wagony i po ich odczepieniu przystąpił do manewrów. I ten moment odczepienia wydaje się być kluczowy, bo to prawdopodobnie w tym momencie doszło do popełnienia krytycznych błędów. Mowa o czynnościach, których zabrakło po ponownym podczepieniu parowozu do składu z węglarkami. Konieczne było wykonanie uproszczonej próby hamulca zespolonego. Pytamy maszynistę Piotra o to, jak wykonuje się taką próbę. Uproszczona polega tylko na tym, że też rewident czy tam kierownik pociągu idzie na koniec składu na pociągu towarowym i musi kilkakrotnie otworzyć kran hamulcowy, żeby zobaczyć, czy te powietrze sprężone na tym końcu jest, czy nie zostało na przykład nam trochę z tego starego powietrza jeszcze. I musi sprawdzić poprawne działanie 2 ostatnich wagonów w składzie, czy hamują, czy luzują. Wykonanie próby uproszczonej należało do kierownika pociągu przy aktywnym udziale maszynisty. Zeznania drużyny konduktorskiej w tym temacie zmieniały się i wydają się niewiarygodne. Przebieg zdarzeń na stacji Huta mógł być następujący. Konduktor połączył parowóz ze składem sprzęgiem śrubowym, łącząc również sprzęgi hamulcowe. Zeznał, że nie otwierał kurka końcowego w wagonie, ponieważ pamiętał, że zostawił go otwartego. Wiemy, że przewód główny był niedrożny i powietrze nie poszło w skład. Być może konduktor połączył drugą parę sprzęgów powietrznych i nie otworzył kurka końcowego w wagonie. To by tłumaczyło dalszy przebieg zdarzeń. Konduktor zeznał, że poszedł na koniec składu zawiesić sygnały końca pociągu i sprawdził poprzez otwarcie kurka końcowego, czy w składzie jest powietrze. Według niego było, co nie może być prawdą. Jeśli szedł wzdłuż pociągu, to musiał usłyszeć syczenie powietrza napełnionego składu i mechaniczne ruchy luzowanych wagonów. Jeśli otworzył kurek powietrzny na końcu pociągu, to co najmniej ten wagon musiał zahamować, a później wyluzować. Konduktor nie zeznaje nic takiego, a komisja wypadkowa nie drąży tematu. Kierownik zeznał, że przed odjazdem sprawdził powietrze, otwierając zawór awaryjny w brankardzie i powietrze było. To też jest niezgodne ze stanem faktycznym, bo tego powietrza nie mogło tam być. Te zeznania zaciemniają obraz i mają na celu jedynie uniknięcie odpowiedzialności. Czy maszynista ze swojego stanowiska mógł stwierdzić, że coś jest nie tak z hamulcami? Moim zdaniem tak, ponieważ napełnianie składu wywołuje reakcję na manometrach w parowozie i ubytek powietrza w zbiorniku głównym parowozu. To z kolei może spowodować uruchomienie sprężarki. Przy zamkniętym kurku powietrznym w pierwszym wagonie nic takiego się nie zadziało. Napełnianie składu powietrzem przy pracy z parowozem TY2 wymaga aktywnego udziału maszynisty. Krótko mówiąc, trzeba to zrobić ręcznie.
Maszynista natychmiast zauważyłby, że napełnianie powietrzem przebiega nieprawidłowo, gdyby był w tym czasie na parowozie. Wiemy, że po podczepieniu parowozu do składu w hucie maszynista i kierownik pociągu spieszyli się i chcieli jak najszybciej pojechać do Jeleniej Góry. Poszli więc do budynku stacyjnego, skąd obydwaj telefonowali do dyżurnej w Szklarskiej Porębie Górnej, żądając natychmiastowej zgody na wyjazd na szlak. Według zeznań dyżurnej doszło do ostrej wymiany zdań. Czy pośpiech miał wpływ na sposób wykonania czynności przed odjazdem pociągu zbiorowego przez drużynę lokomotywową? Z pewnością tak. Niestety komisja powypadkowa całkowicie pomija te fakty. Wiemy już, że kiedy przyszła pora odjazdu, pociąg zbiorowy nie mógł ruszyć. To oczywiste, ponieważ wagony zostały zahamowane po przyjeździe z Jakuszyc i ten stan utrzymał się do odjazdu. Nie zostały wyluzowane po połączeniu z parowozem, bo przewód hamulcowy był niedrożny. Maszynista uważał, że skład został przeładowany i dlatego hamuje, więc pomocnik z konduktorem ręcznie wyluzowali kilka wagonów oprócz jednego. W ten sposób pociąg wyjechał na kręty szlak o nachyleniu 25 promil. Na takim spadku nic go nie mogło zatrzymać, bo z wymaganej masy 305 ton zostało mu raptem 55 ton ostatniego wagonu, plus oczywiście hamulec dodatkowy lokomotywy. Katastrofa była nieunikniona. Konduktor szybko zorientował się, że po wyjeździe na szlak pociąg nabiera zbyt dużej prędkości. Sprawdził za pomocą kurka awaryjnego w brankardzie, czy jest powietrze w przewodzie głównym. Według jego zeznań nie było, dlatego zdecydował się wyskoczyć. Gestami namawiał do tego pomocnika maszynisty, ale nie widział, by ten wyskakiwał. Kierownik zeznał, że również sprawdzał powietrze w brankardzie i po otwarciu kranu powietrze było, a pociąg zaczął hamować. Gdy zamknął kurek, pociąg znów przyspieszył, a potem już nic nie dało się zrobić. Dlaczego więc nie zatrzymał pociągu, skoro według niego mógł tego dokonać? Nie wiemy. Jego zeznanie jest niewiarygodne, a komisja powypadkowa nie dopytywała. Rodzą się kolejne pytania. Na przykład, czy po wyjeździe z huty było wykonywane hamowanie kontrolne? Czy to by coś dało? Po wyjeździe ze stacji z pewnością już nie. Czy pociąg można byłoby wykoleić gdzieś po drodze, by zapobiec niekontrolowanej katastrofie? Na stacji Górna nie, ponieważ dyżurna ruchu na tej stacji została zaskoczona tym, że pociąg zbiorowy jechał szybko i nie zatrzymał się. Zresztą taka decyzja jest ryzykowna ze względu na konsekwencje. Nie było czasu na podjęcie decyzji na wyższym szczeblu. Wnioski komisji powypadkowej nie uwzględniają wszystkich przyczyn wypadku, a tym samym nie wskazują wszystkich winnych, w tym współwiny maszynisty. Być może nie chciano obciążać zmarłego. Od tego momentu zaczęły się biurokratyczne przepychanki między służbą ruchu i służbą trakcji, czyje statystyki ma obciążać wypadek. Na ten temat jest dość długa wymiana pism. Całkowitym milczeniem pominięto fakt, że jeden z pracowników drużyny pociągowej miał 0,17 promila alkoholu we krwi. To interesujące, zwłaszcza że tylko te badania były wykonywane w innej placówce niż pozostałe. Komisja powypadkowa uznała widocznie, że taka zawartość jest dopuszczalna i wolała nie drążyć tematu ponownym sprawdzeniem pozostałych próbek. I kolejna uwaga. Kierownik zeznał, że na początku służby maszynista skarżył się na sprężarkę w parowozie i coś przy niej robił. Nic nie wskazuje na to, aby miało to jakiś wpływ na przebieg późniejszych zdarzeń. Komisja powypadkowa nie odniosła się do tego, być może uznając to za mylny trop. Ostatecznie do odpowiedzialności zdecydowano się pociągnąć jedynie kierownika pociągu, którego zdecydowano się skierować na komisję dyscyplinarną i zażądać rekompensaty za straty w postaci 3-miesięcznych zarobków. Ostatecznie kierownik pociągu poszedł na rentę inwalidzką,
a dyrektor okręgowy kolei odstąpił od roszczeń finansowych. Na koniec trzeba zaznaczyć, że dyżurna ruchu ze stacji Górna zasługuje na uznanie i szacunek. Gdyby uległa kierownikowi pociągu i maszyniście, to pociąg zbiorowy i nadjeżdżający osobowy zderzyłyby się czołowo, a skutki byłyby o wiele bardziej tragiczne. Ten fakt został dostrzeżony i komisja powypadkowa wystąpiła o nagrodę dla pracownicy. O podobne nagrody wystąpiono również dla świadków wypadku, którzy natychmiast aktywnie przystąpili do ratowania ofiar. Skąd wzięły się błędne relacje z wypadku w czasopiśmie Świat Kolei z 2001 roku? Skąd informacja o telefonie z Huty do dyżurnego w Górnej o zbiegającym pociągu? Przecież pociąg ze stacji Huta ruszył zgodnie z przepisami, a nadmierną prędkość rozwinął już poza stacją. Dalej, nie było żadnego wstrzymywania manewrów na stacji Górna po telefonie z Huty. Po przyjeździe pociągu osobowego na tę stację lokomotywa objechała skład i na tym manewry się zakończyły. Pociąg osobowy czekał na rozkładowy czas odjazdu, a w tym czasie dyżurna z Górnej dała zgodę na odjazd kamyków z Huty. Kolejna fantazja to rozważania o wykolejeniu kamyków w Górnej lub dalej. Nic takiego nie było, bo dyżurna z Górnej została zaskoczona szybkim przejazdem kamyków. Poza tym nie było czasu na takie rozważania. Poszła jedynie szybka informacja po linii na przejazdy i następne posterunki, aby zamknąć rogatki, ustawić wolny przejazd i na tym koniec. Według artykułu konduktor, który przybiegł na stację Górna, powiadomił dyżurną o nieotwartym kranie powietrznym między lokomotywą i brankardem, po to by podjąć jakieś działania. Prawda jest taka, że kiedy konduktor przybiegł do dyżurnej na stacji Górna, było już po wypadku. Nie będę wyliczał wszystkich błędów w artykule, bo jest ich więcej. Problem w tym, że ten artykuł jest bazą do innych materiałów w mediach, w tym także w internecie. I błędy są powielane. A wystarczy sięgnąć do materiałów źródłowych dostępnych w archiwum. Komisja powypadkowa zaproponowała pewne środki zaradcze na przyszłość, jak to było wymagane w ówczesnych przepisach. Nie będę ich cytował, ponieważ to nie ma żadnego znaczenia. Temu wypadkowi dałoby się zapobiec w jeden prosty sposób. Trzeba było trzymać się przepisów. Wtedy błąd w połączeniu sprzęgów powietrznych i niedrożność przewodu głównego zostałaby wykryta na czas.